Cześć, to Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, w jakich sytuacjach używamy form mną, tobą, nim, nią, nami, wami, nimi. To są formy zaimków osobowych w narzędniku. To brzmi bardzo gramatycznie, ale po tej lekcji będziecie wiedzieli, kiedy używamy tych właśnie form. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się z najlepszymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego, więcej lekcji wideo takich jak ta, zapraszam na moją stronę polishwithdorota.pl. A teraz zaczynamy lekcję. Te słowa ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one to zaimki osobowe. I w języku polskim te zaimki mają różne formy w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach. I tutaj widzicie wszystkie formy tych słów. Ja ma tylko 3 inne formy. Mnie, mną, mi. Ale na przykład ono ma 9 innych form, 9 różnych form. W tej lekcji dowiecie się, kiedy używamy form mną, tobą, nim, nią, nami, wami, nimi. Te formy to są formy narzędnika i oczywiście używamy tych form, kiedy jest narzędnik. To znaczy kiedy. Pierwsza sytuacja to kiedy mamy przyimek z, ale który znaczy with, a nie from. Bo z czasami znaczy with, na przykład z serem, kanapka z serem, ale z znaczy też from. Na przykład jestem z Polski. Jestem z Polski, tutaj z znaczy from. Ale dzisiaj mówimy o sytuacji, gdzie z znaczy with. Posłuchajcie przykładów. Ja. Idziesz ze mną? Ty. Idę z tobą. On. Idę z nim. Ona. Idę z nią. Ono. Idę z nim. Tak samo jak on. My. Idziesz z nami? Wy. Idę z wami. Oni. Idę z nimi i one tak samo. Idę z nimi. Zapamiętajcie te frazy, bo będziecie ich bardzo, bardzo często używać. I być może zauważyliście, że we wszystkich formach jest z, ale w jednej formie mamy ze mną. Tak, to jest trochę nieregularne, więc mówimy ze mną. Idziesz ze mną, ale z tobą, z nim, z nią
z nami, z wami, z nimi. A ty jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego poziomu języka polskiego? Jeśli chcesz mówić lepiej po polsku, to zapraszam do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możesz uczyć się z najlepszymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. Kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. I kiedy jeszcze używamy tych form? Z innymi przyimkami, czyli takimi małymi słówkami. I te słówka to za, przed, nad, pod i między. Posłuchajcie przykładów. Tu jest lampa. Siedzę pod nią. Widzisz ten czerwony samochód? Zaparkuj przed nim. Nad nami mieszka rodzina z 3 dzieci. Siedziałam w kinie za tym wysokim facetem. Tak, za nim. Siedzę między Gosią a Agnieszką. Siedzę między nimi. A na koniec taka fraza, trochę idiom. Ale to tak między nami. To tak między nami mówimy, jeśli nie chcemy, żeby druga osoba mówiła o czymś innym ludziom. Na przykład, wiesz, chcę zmienić pracę, ale to tak między nami. Nie mów nikomu. I uwaga, w języku polskim wszystkie rzeczy, wszystkie obiekty mają rodzaj. Mówiłam, to jest lampa, siedzę pod nią. Ja wiem, że czasami dla ludzi, którzy mówią po angielsku, których pierwszym językiem jest angielski i nie tylko dla nich, to jest trochę dziwne, że jak lampa i her, ale lampa nie żyje. Ale po polsku lampa to jest ona. Dlatego musimy mówić siedzę pod nią. Tak samo samochód. Samochód to jest on. Dlatego widzisz ten czerwony samochód? Zaparkuj przed nim. A jeśli nie wiesz, czy lampa to jest ona, rodzaj żeński, czy może on, rodzaj męski, a może ono, rodzaj nijaki, nie rozumiesz tej gramatyki? W tej sytuacji na pewno pomoże Ci mój kurs wideo Ultimate Guide to Polish Cases Part 1, gdzie nauczysz się wszystkiego o rodzajach w języku polskim. Ale po co? Bo to jest absolutna baza języka polskiego. Żeby mówić dobrze gramatycznie po polsku, najpierw musisz wiedzieć, jakie są rodzaje w języku polskim i jak to działa, jak to funkcjonuje. Ten kurs nauczy Cię wszystkiego krok po kroku, w małych porcjach. Link jest w opisie filmu. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Podsumowując to, co mówiłam do tej pory. Form mną, tobą, nim, nią, nami, wami, nimi używamy po przyimkach z, które znaczy with, za, przed, nad, pod i między. Możemy powiedzieć, że to była pierwsza funkcja, pierwsza sytuacja, kiedy używamy tych form. Ale po drugie, używamy tych form też z niektórymi czasownikami. Na przykład tęsknić za, interesować się i zajmować się. Tych czasowników jest więcej, ale teraz podaję 3 najważniejsze i posłuchajcie przykładów.
Tęsknię za moim bratem. Bardzo za nim tęsknię. Oni tęsknią za swoimi przyjaciółmi z Hiszpanii. Bardzo za nimi tęsknią. Interesuję się tym człowiekiem, interesuję się nim, bo wygląda, jakby potrzebował pomocy. Ta firma się mną interesuje, chcą mnie zatrudnić. Kiedy byłam mała, mną i bratem zajmowała się babcia. Babcia zajmowała się nami bardzo często. Teraz babcia zajmuje się ogrodem i bardzo lubi się nim zajmować. Druga sytuacja, w których używamy tych form, to sytuacja, kiedy mamy niektóre czasowniki, na przykład tęsknić za, interesować się i zajmować się. A trzecia sytuacja to jest taka specjalna funkcja. To jest funkcja instrumentu albo narzędzia. Narzędzie to znaczy po angielsku tool. Nazwa polskiego przypadka gramatycznego narzędnika ma właśnie relację ze słowem narzędzie. Po angielsku to jest instrumental case. Ale dlaczego? Posłuchajcie kilku przykładów i zaraz wszystko będzie jasne. Piszesz tym czarnym długopisem? Tak, piszę nim. Używasz tej łyżki? No tak, jem nią. Nie widzisz? Umiesz jeść pałeczkami? Tak, bardzo lubię nimi jeść. Do pracy jeżdżę autobusem numer 51. Jeżdżę nim codziennie. Widzicie, tutaj mamy piszę długopisem, piszę nim. Długopis jest moim instrumentem pisania, narzędziem pisania. Piszę nim. Łyżka też jest instrumentem, dzięki któremu ja jem. Jem nią. Jem łyżką. Jem nią. Tak samo z pałeczkami. Jem pałeczkami. Jem nimi. I przykład z autobusem. Jadę autobusem albo jeżdżę autobusem, jeżdżę nim. Tutaj używamy narzędnika. Po angielsku będzie tutaj with a pen, with a spoon i tak dalej, ale po polsku pamiętajcie, nie ma tam z. Nie jadę z autobusem, jadę autobusem. Nie piszę z długopisem, piszę długopisem. Nie z łyżką, ale łyżką i pałeczkami. Nie ma tam z. Trzecia sytuacja, w której używamy tych form, to sytuacja, kiedy mamy jakieś narzędzie, na przykład długopis, którym piszemy, piszę nim, łyżka, którą jem, jem nią i tak dalej. Podsumowując, form mną, tobą, nim, nią, nami, wami, nimi używamy po pierwsze z albo ze w przypadku formy ze mną, nad, pod, przed, za i między. Po drugie, po niektórych czasownikach i podałam Wam 3 przykłady: tęsknić za, interesować się i zajmować się, ale tych czasowników jest dużo więcej. I po trzecie, kiedy jakiś obiekt jest naszym instrumentem, narzędziem. Jadę autobusem, jadę nim, jem łyżką, jem nią. A może napiszecie swoje własne przykłady w komentarzach. Chętnie przeczytam i napiszę swoją opinię. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to serdecznie Was zapraszam do wsparcia mojego kanału. Możecie to też zrobić,
kupując jeden z moich kursów wideo. Dziękuję Wam bardzo za te lekcje. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!